Hold on when you need a friend, I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy, 'cause I'll understand. Hold on when you need a friend, I'll stay here to the end. Get up, don't hang your head, we'll take it step by step. Hej, witam was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Kontynuujemy naszą podróż i wyjeżdżamy z największego wodospadu w Devon. I jeżeli jeszcze nie widziałeś go, to odnośnik będzie na końcu tego filmiku. Udajemy się do Foggington Quarry, czyli opuszczonych kamieniołomów w centrum Parku Narodowego Dartmouth. Mimo że jedziemy głównymi drogami, to w pewnych momentach jest naprawdę wąsko, ale warto, bo widoki są niesamowite, a przed nami jest jeszcze lepiej. Dzikie kuce Dartmouth. Ale zanim tam dotrzemy, opowiem wam kilka suchych faktów na temat tego miejsca. Dartmouth w Devon to 47 000 hektarów ogólnodostępnych, ale chronionych wrzozowisk i jedna z najbardziej unikalnych i surowych krajobrazów Wielkiej Brytanii. Kolosalne formacje skalne wyrastające z ziemi, urocze doliny obejmujące typowo brytyjskie wioski, łagodne rzeki, wysokie drzewa w głębokich lasach i cała gama dziko wałęsających się zwierząt. Z ciekawostek, na wrzosowiskach Dartmouth był kręcony finał Quidditch World Cup z filmu Harry Potter i Czara Ognia. Znajduje się tutaj ponad 400 mil publicznych ścieżek i tras rowerowych. Najbardziej charakterystycznym zwierzęciem Dartmouth jest kucyk o tej samej nazwie Dartmouth, a skoro mowa o zwierzętach, to w Dartmouth jest pełno farm z lamami i alpakami, których za opłatą możemy pospacerować sobie z nimi po wrzozowiskach oraz z przewodnikiem. Dartmouth jest też domem dla największego na świecie ślimaka lądowego, zwanego Ash Black Slug, który może przekroczyć 20 cm długości. Oraz ważna informacja dla tych, co lubią spać na dziko, na terenie Dartmouth Park jest to legalne, o ile jesteśmy minimum 100 metrów od dróg publicznych i nie zostajemy na dłużej niż 2 noce w jednym miejscu. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Anglii, gdzie nikt się do nas nie przyczepi. A teraz zostawiam was na chwilę w pięknym Dartmouth Park oczami motocyklisty. I jesteśmy. Zatrzymujemy się w parkingu Four Winds Car Park, z którego udajemy się do Foggington Quarry. Możecie skorzystać z parkingu wcześniej i pójść główną ścieżką, bądź próbować podjechać bliżej kamieniołomów, o ile nie martwi was inna nawierzchnia niż asfalt. Polecam mimo wszystko skorzystać z parkingu i przejść się, bo do kamieniów to tylko 15 minut, a po drodze mijamy lokalne gospodarstwo rolne, w którym możemy wynająć cały domek, który znajdziemy na znanym portalu Airbnb. Link zostawiam w opisie pod filmem. Po drodze możemy również zobaczyć granitowe głazy z wydobywanego dawniej kamieniołomu, na których leżą ruiny budynków przemysłowych, które są fajną miejscówką na dziki kemping. Zawsze mnie dziwi, jak niewiele czasu trzeba, by kamieniołomy, w których w szczytowym momencie pracowało 400 osób i dostarczało granit do takich miejsc jak Most Londyński czy Kolumna Nelsona, przestał istnieć i popaść w totalną ruinę, podobnie jak kamieniołomy w Brecon Beacons. Powoli docieramy do tego cudownego miejsca. Szkoda, że pogoda się trochę popsuła, bo pewnie przy pełnym słońcu i braku wiatru to miejsce po prostu błyszczy. Jak widzicie, nie jesteśmy pierwsi i też nie ostatni w ten dzień. Żałowałem i zazdrościłem tym, którzy wybrali tę miejscówkę na dzisiejszą noc, bo jest naprawdę genialna. Pogoda zaczynała się zmieniać na dużo gorszą. Mocno wiało, więc wróciliśmy tą samą ścieżką i po kilku zdjęciach z końmi
udaliśmy się do Kingston, jednej z licznych formacji skalnych, których jest pełno. I nie dziwię się, że Park Dartmouth jest tak bardzo znany i chwalony. Praktycznie nie potrzeba żadnych szlaków. Co chwila mniejsze lub większe strumyki i skały, pomiędzy którymi możemy rozbić obozowisko i schować się przed wiatrem. Prawdziwa dzika natura, której chyba właśnie brakuje mi trochę w Brecon Beacons. Kończymy nasz wyjazd, ale zanim wrócimy na pole namiotowe, idziemy jeszcze coś zjeść, bo sporo dzisiaj spaliliśmy i trzeba to nadrobić. Bardzo dobrym jedzeniem w Dartmoor in Maryvale, które mieści się niedaleko parkingu w stronę The Tavistock. Bardzo polecam jedzenie, mają wyśmienite. Wracamy na pole namiotowe, by się przespać i z samego rana szybko złożyć namiot, bo prognoza nie była za ciekawa. O 9 miało zacząć kropić, by po godzinie padać. Chcieliśmy przechytrzyć deszcz, ale i tak nas dopadł po drodze powrotnej na autostradzie. No i zmoczyło nas wtedy, przynajmniej godzinę jechaliśmy w ulewie, aż zjechaliśmy na znany nam MOP z pierwszego wyjazdu do Cornwalli, przy którym mieści się jeden z najtańszych hoteli, w jakich byliśmy. W kolejnym filmie krótkie podsumowanie naszego wyjazdu, a ja powoli przerabiam materiał z naszego wyjazdu z zachodniej i północnej Walii, także nie zapomnijcie subskrybować i do zobaczenia, cześć! Don't let it get to you, you're better than you know. When facing times of doubt, stand up and you grow. Don't let it get to you, you're better than you know. My heart was dead and broken, but now it's found a home. Now I'm living in a matchbox. All this time, all it needed was a little spark. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your head.